Dobrze, to witam Was na kolejnej piątkowej prezentacji o zagadkowym tytule The Thing. Jak mam wrażenie, że część z Was już się domyśliła, o co może chodzić. Chodzi o coś, a nawet o kilka cosiów, takich cosiów jak tutaj leżą przede mną, czyli o internet rzeczy. I tego będzie dotyczyć moja dzisiejsza prezentacja. Patrząc teraz, wydaje mi się, że te literki są na tyle małe, że możecie wiele rzeczy nie zobaczyć, ale ja będę dużo mówiła. Więc krótka agenda. Na początku powiem dosłownie 3 słowa o internecie rzeczy, bo jak tu siedzimy, myślę, że praktycznie wszyscy wiemy, o co chodzi. Omówię te popularne moduły, nie wszystkie, bo jest ich dużo więcej. Omówię te, które mam tutaj ze sobą, bo z tych korzystałam, na tych się mniej więcej znam. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli przykłady. No i na koniec czas na Wasze pytania, ale ogólnie jak macie jakieś pytania w międzyczasie też, to pytajcie, postaram się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o sam internet rzeczy, to termin powstał w 1999 roku. To w ogóle było super, bo pan Kevin Ashton, który ten termin ukuł, pracował wtedy w Procter & Gamble i zastanawiał się nad dystrybucją szminek tego producenta po różnych sklepach. I stwierdził, że fajnie byłoby, gdyby móc trakować te szminki, więc tak naprawdę pierwszym internetem rzeczy miały być szminki. Wyszło w praktyce trochę inaczej. Ogólnie za pierwszą maszynę, która działała na zasadzie internetu rzeczy, przyjmuje się taką maszynę sprzedającą Coca-Colę na Uniwersytecie w Pensylwanii. To już było w latach 80. Oni sobie podpięli czujniki w tej maszynie, spięli to, zrzucali potem dane na serwer, a propos tego, w którym akurat slocie jest napój i czy jest ciepły, czy jest zimny. I będąc na drugim końcu wydziału, można było sobie sprawdzić, czy jest w ogóle po co iść na ten koniec, gdzie był automat z kolą, żeby coś sobie kupić do picia, bo od razu człowiek wiedział, czy jest, czy nie ma. Jeśli chodzi o moduły, to ten moduł to jest to, co mam tutaj przed sobą. Możecie podejść, potem zobaczyć. Na prezentacji wygląda tak bardziej dumnie. Ogólnie jest to naprawdę malutkie urządzonko, ale o naprawdę potężnych właściwościach. ESP8266, tutaj w wersji 12E. Jeśli ktokolwiek z Was bawił się mikrokontrolerami, na przykład Arduino, to z obsługą tego modułu nie powinien mieć zbyt dużych problemów, ponieważ możemy na niego programować dokładnie tak samo jak na Arduino, korzystając z Arduino IDE. Korzystając z tej samej składni, te same mamy funkcje podstawowe, te same biblioteki, plus kilka dodatkowych, więc to już zdecydowanie zmniejsza próg wejścia. No właśnie, jest kompatybilny z bibliotekami dla Arduino, ale też z wszystkimi modułami do Arduino. Możemy je sobie podpiąć pod płytkę stykową, tak jak zrobiłam tutaj na przykładzie. I co jest w tym module super, to jest to, że on jest samodzielny. Jak pierwszy raz go zobaczyłam, byłam pewna, że to się podpina do Arduino i jakby cała kontrola przechodzi z Arduino. Natomiast ten moduł sam w sobie jest świetnym mikrokontrolerem. Ogólnie ma więcej pamięci niż Arduino, co jest prześmieszne. Dlatego, żeby stworzyć jakieś własne moduliki, wystarczy tylko to małe coś i jakieś komponenty, które podepniemy do niego. Nie potrzebujemy żadnego innego kontrolera. I drugą rzeczą, o której też będę dzisiaj trochę bardziej mówiła, to Android Things, czyli taka platforma wypuszczona przez Google, jak się można domyśleć, która też służy do tworzenia takich inteligentnych rozwiązań, natomiast zupełnie opiera się na czymś innym, jak sama nazwa wskazuje, na Androidzie, czyli programując pod Android Things korzystamy z bibliotek, które są na Androida, z całego Android SDK. Niektóre rzeczy są ograniczone, na przykład nie możemy wysłać notyfikacji, bo nie wiemy, czy w ogóle nasze urządzenie ma ekran, więc to było trochę bez sensu, ale cały cykl życia aplikacji wygląda tak samo jak na telefony, czyli mamy podstawową aktywność i w tej aktywności możemy sobie cykl życia kontrolować. Jeśli chodzi o urządzenia, które są kompatybilne z platformą, tutaj wypisane są 3, natomiast Intel Edison to już jest taki trochę deprecated, już raczej się tego nie stosuje, natomiast Raspberry Pi i NXP, to jest ta płytka, którą mam też tutaj. One nawet w wyglądzie są bardzo podobne, więc wszystkie moduły, które możemy podpiąć do jednego, możemy też podpiąć do drugiego. I programuje się na nie praktycznie identycznie z dokładnością do pinów konkretnych, które te płytki obsługują.
co jest super, to o tyle, o ile w tej małej płytce ESP programujemy w czymś, no powiedzmy, co jest podobne do C++, to tutaj programujemy na Android Things, programujemy w Javie i mamy dostęp do wszystkich narzędzi, które Google normalnie udostępnia pod Androida. Czyli możemy korzystać z Firebase'a na przykład, z API do przetwarzania obrazów, mowy czy filmów, nauczania maszynowego, więc mega dużo różnych bibliotek. A jeśli chodzi o samą płytkę, tą, którą mam tutaj, Picopi IMX7, ogólnie jest to płytka bardzo podobna do Raspberry Pi, znaczy płytka, to już jest mikrokomputer tak naprawdę. Tu już widać zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o pamięć, tak? Bo na ESP mieliśmy 4 mega, tutaj mamy 512 MB RAMu i 4 GB pamięci wbudowanej, więc to już w ogóle nie ma o czym mówić. No i mamy, co najważniejsze, wbudowany moduł Wi-Fi, moduł Bluetooth, więc wszystko mamy w jednym miejscu. Mamy sloty pod kamerę, wyświetlacz, tak jak tutaj w przykładzie za chwilę będę omawiała, podpięcie kamery jest banalnie proste. Ok, i pierwszy przykład. To jest przykład sterowania światłem. Jeśli będziecie chcieli potem coś więcej pogrzebać, dowiedzieć się o tym przykładzie, to ten przykład jest krok po kroku jako tutorial opisany i wrzucony e-booku na naszą stronę internetową Railwayman. Także gdybyście chcieli też sami sobie coś takiego zbudować, to z tym tutorialem na pewno to będzie prostsze. Ogólnie jest to mega proste, bo te komponenty są mega tanie. Te podstawowe komponenty do Arduino są mega tanie i na przykład ten moduł ESP razem z adapterem on kosztuje w granicach 18 zł, więc to nie są pieniądze, a można naprawdę fajne rzeczy zrobić. Ok, co się na tym module dzieje? Uruchamiamy sobie na nim serwer, który po prostu będzie odbierał żądania od klientów, w tym przypadku od aplikacji mobilnej. Tutaj mamy tylko włączenie, wyłączenie światła i sterowaniem koloru całego paska LEDowego, bo tutaj będziemy operować na pasku LEDowym. Natomiast możliwości jest więcej, bo ten pasek LEDowy, który jest tutaj, umożliwia sterowanie każdą diodą osobno, więc moglibyśmy robić różne ciekawe efekty świetlne. Schemat. On troszeczkę nie oddaje rzeczywistości, głównie jeśli chodzi o źródło prądu. To jest trochę problem z tym modułem, ponieważ on działa na napięciu 3,3 V. To może być problem, ponieważ większość modułów, które do niego będziemy podpinać, będzie działało na napięciu 5 V, więc albo potrzebujemy dwóch różnych źródeł prądu, albo jakichś przetwornic, albo stabilizatorów, żeby to napięcie uzyskać, bo pasek LEDowy potrzebuje 5 V, a moduł Wi-Fi 3,3 V. Ja w praktyce mam tu taki sprytny zasilacz, który jest w stanie do każdej z szyn doprowadzić inne napięcie, natomiast no to już jest kwestia, jak rozwiążemy to w konkretnym przykładzie. Jak widać, ilość modułów jest po prostu śmiesznie mała, ilość kabelków też jest mała, więc zrobienie czegoś takiego jest naprawdę proste. Aczkolwiek zobaczcie, tyle linijek kodu, no powiedzmy tyle linijek kodu wystarcza do uruchomienia serwera i skonfigurowania paska LEDowego. To jest metoda, która służy do odbioru żądania od użytkownika i włączenia światła. Powiedzmy metoda wyłączająca światło i metoda zmieniająca kolor mają tyle samo linijek, więc tak naprawdę w takiej ilości kodu jesteśmy sobie w stanie zrobić już działający moduł. Dobra, i teraz demo. Przypuszczam, że jak siedzicie z tyłu, to może być Wam ciężej to widać, więc możecie wstać, ewentualnie nawet podejść bliżej. Mam na telefonie aplikację. Bardzo prostą. 2 guziki do włączania, wyłączania i próbnik kolorów. Włącza mi się kolor neutralny. Mogę sobie sterować wyświetlaniem kolorów. I na końcu wyłączyć. Więc tak naprawdę tyle linijek kodu, ile było pokazane niżej. I sterujemy sobie światłem z telefonu. Nie wiem, ale mnie to zawsze strasznie jara. Ok, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten moduł ESP8266. Teraz przykład drugi. To jest przykład zaczerpnięty bezpośrednio ze źródeł Google'a. Oni teraz bardzo rozwijają ogólnie Android Things i zachęcają ludzi, żeby się tym zainteresowali, żeby rozwijali to środowisko, więc bardzo dużo różnych demowych aplikacji jest dostępnych na ich stronach. Między innymi ta aplikacja, czyli wielofunkcyjny dzwonek do drzwi. Dlaczego on jest wielofunkcyjny? Dlatego, że
w tym momencie do tej płytki podpięte są dwie rzeczy. Po pierwsze podpięty jest guzik, tak jak w standardowym, powiedzmy, dzwonku do drzwi, po drugie podpięta jest kamera. W momencie, w którym naciśniemy na dzwonek, powiedzmy, na guzik, kamera robi zdjęcie, wysyła je do Google Cloud Platform, gdzie to zdjęcie przetwarzane jest przez Vision Processing API i jako zwrotkę już do aplikacji mobilnej dostajemy to zdjęcie z przypisanymi pewnymi tagami. On sobie z tymi zdjęciami radzi lepiej lub gorzej, co Wam jeszcze za chwilę pokażę, ale sam pomysł wydaje się naprawdę obiecujący. Podłączenie tu jest jeszcze prostsze. Okay? Mamy płytkę, mamy kamerę podpiętą do płytki i guzik, który przez jeden opornik dosłownie podpięty jest do naszej płytki. I jeśli chodzi o demo, a ja sobie tu mam na emulatorze odpaloną tą aplikację. Tu jest trochę zdjęć, które porobiłam wcześniej, więc można tak naprawdę już plus minus zobaczyć, jak on sobie radził z rozpoznawaniem tego. Tak? Tutaj faktycznie był wisiorek, a on tutaj przypisał tagi body jewelry, jewelry making na przykład. Tutaj była muszelka. Muszelki nie za bardzo rozpoznał, może chodzi też o to, że tło było jasne. Kokardka, tutaj fashion accessory to było ok. No i kilka różnych innych rzeczy. Tutaj jeszcze dzisiaj rano w ramach testów zrobiłam zdjęcie swojego biurka. Tu jest kawałek myszki, więc myszkę rozpoznał ok. Zobaczymy, czy ta kamera już się podpięła. Tak, bo on ma trochę problemy, jeśli chodzi o podpięcie tej kamery. Ogólnie na stronie Google'a jest napisane, że to jest szeroko znany bug, nad którym będą pracować, że po prostu on czasami nie przyznaje tej kamerze uprawnień dostępu. I nie jest się w stanie z tym połączyć, wtedy trzeba do skutku podpinać i odpinać urządzenie, aż się połączy. Okej, i w sumie jeśli chodzi o prezentację, to jest tyle. Ja Was zachęcam, jeśli macie ochotę, żeby albo po prezentacji, albo w ogóle potem, jeśli jesteście zainteresowani tematem, to żeby zobaczyć, jak to działa tak z bliska, poklikać sobie, albo jak chcecie o coś jeszcze zapytać, to jestem do dyspozycji. Naprawdę fajna sprawa, stosunkowo niedroga i jest się czym pobawić. Jakieś pytania? Ten dzwonek to chyba jest jakiś fake, bo nie było słychać dzwonka. No bo to jest taki dzwonek, okay? Jest guziczek, który można naciskać. No ale no, gdybyś bardzo chciał, to przypuszczam, że jakiś głośniczek też by tam się dało przyczepić, żeby generować. Przeważnie te moduły NXP, one są sprzedawane w całych takich kitach. I w tym kicie masz płytkę, masz kamerę, masz antenę, ekran taki LCD dotykowy. I w niektórych kitach jest jeszcze taka nakładka z czujnikiem temperatury, wilgotności. Przy czym no, niestety ten moduł Google'owy jest już sporo droższy. Natomiast te pojedyncze moduły małe, arduinowe są naprawdę tanie. To jest chyba największy problem w tym momencie. Jeśli chodzi o to ESP, to on udostępnia, jakby ta biblioteka, która jest open source'owa, którą można sobie ściągnąć, w tej wersji, która jest teraz, udostępnia coś takiego jak Secure Client, gdzie faktycznie możemy się łączyć przez HTTPS i tak dalej. Natomiast coś takiego jak Secure Server jest planowane dopiero na następną wersję w ogóle biblioteki, więc na ten moment nie jesteśmy sobie tu w stanie odpalić bezpiecznego serwera. Gdybyście chcieli nawet w tym momencie spróbować odpalić sobie ze własnego telefonu ten pasek, to wystarczy, że wpiszecie sobie adres tego serwera i odpalicie to. Więc tutaj nie ma w tym momencie żadnych zabezpieczeń. To jest coś to do tak naprawdę. I z czego twórcy bibliotek sobie zdają sprawę, ale jeszcze tego nie zrobili. Natomiast jeśli chodzi o to rozwiązanie Google'owe, to powiem Ci, że dokładnie nie wiem. Znaczy oni na pewno, to jest bardzo rozwojowe. Więc przypuszczam, że tam jest jeszcze pełno luk, bo naprawdę, może nie słyszeliście, mnie strasznie rozwala jest taki przykład, a propos bezpieczeństwa właśnie IoT, że jakiś koleś włamał się do elektronicznej niańki. Że małżeństwo sobie spało w domu i nagle słyszy, że z pokoju dziecka dobiega płacz. Myślę, i jakiś głos inny słychać, od jakiegoś obcego mężczyzny. Oni przerażeni, że ktoś im się włamał do mieszkania, biegną do pokoju tego dziecka. I okazało się, że jakiś właśnie koleś zhakował elektroniczną niańkę i zaczął dziecku bluzgać w nocy i na nie krzyczeć.
No więc to jest problem. To jest problem, który cały czas jest do rozwiązania. Nie wiem, jak w tym momencie to wygląda, jeśli chodzi o Android Things, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o update'y, to tu są dwie sprawy. Po pierwsze, na tą płytkę na samym początku, zanim się w ogóle wgrało jakiekolwiek oprogramowanie, trzeba sobie sflashować ten system. Trzeba go ściągnąć na komputer, podpiąć płytkę i po prostu zgrać sam system z komputera na płytkę. Natomiast update'y potem ściągane są automatycznie. W momencie, w którym płytka jest podpięta do zasilania i ma możliwość połączenia się do Wi-Fi, wszelkie update'y są ściągane automatycznie. Czyli to jest zawsze najnowszy, to co Google Tak. registruje. Jeśli chodzi ogólnie o wersję bibliotek, no to się pisze tak jak aplikacje na Androida. Więc w aplikacji na Androida określasz wersję bibliotek konkretnych, z których korzystasz, więc to, co jest w aplikacji i to, co wgrasz na urządzenie, korzysta z takich wersji bibliotek, jakie ustaliłeś sobie w swoim kodzie. Tak, no, może ja się po prostu boję, że tam wada Androida, typu jest tam stara wersja zazwyczaj, nie zapakowana. Nie, to jeśli chodzi o system, to on się update'uje automatycznie. Coś jeszcze? No. Dobra, to ja Wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś nowego dzisiaj.